słuchajcie, losowanie grup, czyli jedna z największych innowacji, jeżeli chodzi o tegoroczny sezon Drift Open. Nie ma przejazdów quali solo, są już tylko przejazdy w grupach, od początku w parach, nie licząc klasy Pro Aim. 163 numer startowy Łukasz Wawryka. Decław, Darek Wawisiak, Ratajczak. Dzień dobry. Bardzo długo nie wierzyłem w to, że to się jednak uda, ale jednak udało się. Widzimy się w końcu na dosyć opóźnionej, ale jednak inauguracji sezonu Drift Open na torze Kielce. Wracamy właśnie z briefingu. Co się działo? Mamy do czynienia z całkowicie nową formułą, jeżeli chodzi o kwalifikacje. Przejazdy solo w kwalifikacjach zostają tylko domeny grupy dawnej Street, czyli Pro Aim, a tak naprawdę wszystko zaczyna się i kończy się na parach, jeżeli chodzi o dwie pozostałe grupy, bowiem tutaj jest też nowość, mamy grupę Pro i mamy grupę Masters, czyli zostaje to rozdzielone. Po serwisie oprowadzę Was potem. Zaczniemy od tego, że wyjdziemy na tor. Dlaczego? Pogoda jest zdeczka niepewna dzisiaj. Patrzymy na radary burzowe, na dwoje babka wróżyła. Może padać, może nie padać. Może być tak, że będzie cały dzień git i tak samo jutro, a niekoniecznie, więc postaram się uchwycić troszeczkę dymu tak samo na nagraniach wideo dla Was, jak i na zdjęciach. Eksperymenty z niskim ciśnieniem grożą zsuwaniem się opony z felgi. W tym wypadku podobnie było u Robsona właśnie. Jest bardzo dużo rzeczy, o których pasuje mi opowiedzieć, ale postaram się to zrobić stopniowo. A zacznijmy od tego, że pooglądamy w końcu troszeczkę jazdy i poczujemy dymu, czyli zaczynamy od przejazdów na torze. W tym momencie mamy treningi, grupy rozlosowane od godziny 14 albo 15, o ile się nie mylę. Są kwalifikacje do godziny 8, więc zaczynamy inaugurację sezonu Drift Open w końcu. Nie wszystko chce się widzieć na zawodach. Niestety widzę w tym momencie, że nasz kolega z Węgier swoim BMW E92 JZ widzę z daleka, że unosi się smużka dymu spod maski. To znaczy, że auto prawdopodobnie doznało jakiejś karkołomnej awarii. Z daleka widzę, że podjeżdża straż. System gaśniczy. No jak mu się przychycił, zaczął się palić, to on od razu wdupcył. To dobrze, to po to jest w sumie dobry pomysł. Co się stało z nim? No co, no płyn wydolił, coś tam wąż pękł, nie? Aha, spoko. No. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Spoko. Przepraszam za niecenzuralne, Za inwektywy. niecenzuralne słowa. Wypikamy. I tak wygląda, jak się człowiek troszeczkę za grubo nawieje i nie wyczuje nawierzchni. Pierwszy przejazd palnika. Mam nadzieję, że bez większych szkód, bo szkoda by było zawodnika. Wahacz. Gruba nawiewka, milordzie. Odklej, strasznie ślisko. Nie zjedziesz, nie chuj. Masz koło w poprzek. Grubo, tak zwane kieleckie bandy. Nie bez powodu kielecka banda jest słynna. Bardzo solidnie uderzenie wyglądało, za solidnie. Czyli wszystko ok. Super, to najważniejsze. Jeśli to robić albo nie? Tu jest ślisko bardzo, no nie? Tu jest ślisko. No olej, wypadł hamulcowy cały. Tomasz i reszta ekipy imputuje, że ściągam dzwony. Nie wiem. Nie wypowiadam się, ciężko mi powiedzieć. Nie mogę tak mówić, bo kierowcy się będą bali mnie i będą mnie unikać potem. Potrzeba matką wynalazków. Gifty tak zwane. Jeden z najlepszych omenów. Wychodzi słońce. Wow! Bardzo głęboko, ale udało się przelecieć. Gdzieś była Toyota, ale znikła.
kończą się treningi, dlatego udamy się na serwis, tam troszeczkę powęższymy. Chmurki przechodzą na razie bokiem, może będzie dobra pogoda. Na razie wszystko wskazuje na to, tak jakby pogoda sama nie chciała się zepsuć, ale puenta. Jak widać, pogoda lekko zrobiła nas konia i blisko 2 godziny może padać deszcz, więc część kwalifikacji na pewno pójdzie na mokrym. Skończy się prawdopodobnie na przesychającym torze. Jutro ma być cały dzień ciepło, więc jest totalna roszada, jeżeli chodzi o przyczepność. Dzień dobry! No i przestało padać. To znak, że możemy spokojnie ruszyć na tor. Jak sami macie okazję zauważyć, jest piekielnie ślisko. Było jeszcze bardziej, jak wcześniej było pełno kałuż. Jest ślisko. Marcin Banow-Banowicz, bardzo pechowo, widzieliście pewnie stróżek płomieni, który poszedł z wydechu. Jak widać, silnik niestety nie wytrzymał. Zaczynamy proces gaszenia. Szkoda strasznie Marcina Banowicza. Oj. Całkowicie nowa formuła kwalifikacji wymusza to, że jednak te pojedynki są od samego początku kontaktowe. Przekonał się o tym chociażby Darek Fabisiak w parze z Jurkiem Tesławem. Para o wyjście z grupy, ale już dosyć grubo to wyglądało. Słuchajcie, kończą się powoli kwalifikacje. Ja sobie odpuszczę i raczej zacznę się przygotowywać na jutro, żeby zrobić dla Was jak najbardziej srogi materiał. Grupa A, pierwsze miejsce, 4 punkty, Adam Jarkiewicz. Przed nami końcowy briefing, gdzie będą podane rezultaty kwalifikacji i na tym zakończymy dzień pierwszy. Trzecia para, Gajowczyk, Matuszewski. Czwarta para, Zilicki, nie ma nikogo. Jurecki, Gatkowski. Dzień dobry, piękną pogodę dzisiaj mamy, Drift Open. Robimy szybko oblatówkę po serwisie i ruszamy na tor. Idealnie jest, dzisiaj się pogoda na pewno uda, musi być pięknie. Bardzo miła i pozytywna rzecz jest taka, że też pojawiają się przedstawiciele, nazwijmy to, innych nurtów, jeżeli chodzi o drifting. Wiemy, że współczesny drifting na zawodach to jest bardziej wyścig mocy. Tutaj mamy auto, których postawiono bardziej na styl i wyglądają troszeczkę inaczej niż zwykliśmy. Po prostu widzieć, ale super fajnie, że tacy ludzie też przyjeżdżają na Drift Open, że te auta się różnią i mamy przedstawicieli różnego nurtu, to jest fajne. Ja zawsze wychodzę z założenia, drift powinien łączyć, a nie dzielić ludzi. Różne zainteresowania, różne gusta, ale wiadomo, każdy jeździ tym, co mu się podoba. Ze mną jest Kuba Król. Witamy na inauguracji sezonu Drift Open. Z kim jedziesz w parze? Pierwszym Mikołajem Zakrzewskim.
Z Mikołajem wielokrotnie mieliśmy już okazję, żeby razem jeździć. Do tej pory udawało mi się z nim wygrać, więc myślę, że jest żądny rewanżu. Plan jest prosty, no pojechać 100% Mikołaj. Z czym to, Krzychu, walczysz? Z obrotami, kurde, i z mocą. Nie ma obrotów, nie ma mocy. Tak, spada, jakieś błędy czasami wyrzuca, sensora. Także zobaczymy. Masz Sądzę. pomysł, o co chodzi? Zastanawiam się, czy regulator ci się nie paliwa, nie? Aha. Nie zaczął wariować i chyba zaraz będzie trzeba. Przygotowanie przed top 3-2, żeby się udało, no nie? No chciałbym jeszcze coś potrenować w końcu, bo wczoraj się nie udało. Może dzisiaj, nie? Nie pozostało nic innego jak rozprostować kości na aparacie, pocieszyć się, że jest ładna pogoda. Póki nas jeszcze nie spiekło, idziemy na tor obejrzeć fragment treningu przed top 32, top 16 i top 5 klasy Pro AIM. Taką pogodę, przy takim dniu, powiem szczerze, aż chce się żyć, aż chce się tu być. I to była najdłuższa męka, to oczekiwanie na inaugurację sezonu. Powinniśmy być już w Kłodzku, powinniśmy być już w Polanicy Zdrój. Jest trzecia runda, ale i tak się cieszę z tego powodu, że ta machina ruszyła już. Nasz kolega z Węgier, który przyjechał gościnnie na tą rundę, oby wrócił jeszcze kiedyś, ma troszeczkę przygód teraz po długiej, prostej, napadowej. Nie wiem, czy się nie zakopał nawet, bo wypadł na trawę. Powiem tak, to jest bardzo dziwna runda, bo dzieją się tutaj rzeczy, których nie widziałem dawno na Kielcach. A na Kielcach byłem w życiu już, nie wiem, 20-30 razy, może więcej, może mniej trochę. A na tej rundzie jest kuriozum, jeżeli chodzi o ilość dziwnych wypadków i takich dziwnych sytuacji, których człowiek by się teoretycznie nie spodziewał. Kolejny dowód na to, że ta runda jest naprawdę obsadzona o masę dziwnych sytuacji. Kolejny raz na inicjacji na patelni wyleciała kolejna osoba, tym razem Wojtek Ratajczak i przylepa, czyli ex-auto Tobiasza Puściana. Widlak. Ja wyrwany jest zawieszenie. To widlaka też trzeba, bo bez widlaka raczej się nie obejdzie. Wojtek w momencie uderzenia lekko uderzył się prawdopodobnie w bark albo w okolicę mięśniową. Muszą być procedury, musi zostać sprawdzony przez sanitariusza, żeby wiedzieć, że jest wszystko ok, że to jest tylko drobne stłuczenie, ubicie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. I po raz kolejny to powiem, nie mogę wyjść z wrażenia, co się dzieje na tej rundzie, ile jest akcji. I ja pierdzielę. Jakiś problem u Marka Matuszewskiego, wyleciał po inicjacji zaraz na trawę. Wątpię, że sam tak z siebie, nie wiem czy wyjedzie, bo tutaj troszeczkę wczoraj popadało i jest jednak grząsko. Po prostu ci odkleiło, czy co? Wciągał mi k***a tył, w***łem jej na czwórce, mówię musi iść, nie? I na czwórce on spał i pójdzie. No i mi kąt taki wypała, że przytrzymałem ją i dupa. Aha. Tego właśnie brakowało. Konkretni zawodnicy, którzy już konkretnie w swoich klasach między sobą trenują, znają się, wiedzą na co ich stać, wiedzą, że mogą się wypuścić za sobą idealnie. Treningi powoli dobiegają końca, już umieram z ciekawości, co będzie, jeżeli chodzi o samą rywalizację, co się będzie działo, jakie będą pary. Wracamy na serwis, złapać troszeczkę oddechu,
No i za godzinę w sumie zaczyna się powoli top 5 klasy Pro, Amy kolejno top 32 klasy Pro i top 16 klasy Masters. Co jeszcze git? Ja tu widzę samowystarczalny już prawie. No, nie pozostało nic innego, tylko rozpocząć rywalizację. Coś czuję, że się będzie działo. Fabian Grabarczyk ma troszeczkę pecha. Podczas pierwszego przejazdu wyrwał wózek. Brakującą część mamy w tym momencie właśnie pod ręką. Idziemy zwrócić właścicielowi, bardziej pechowcowi niestety. Told me to embrace it, that everything is changing. Niesamowite jest to, że morderczych par w top 16 już jest więcej, bo jest para chociażby Łukasz Gieras i Kajetan Grabarczyk, czyli pary godne już finału, które są już w top 16, więc jest dobrze. Mamy wynik, batalie zakończone. Pozostaje zobaczyć ceremonię rozdania pucharów, wręczenia nagród. Mateusz Jadczak, wielkie brawa!
Kasia Styp. I pierwsze miejsce, jako że został jedyny reprezentant stylowego driftu, debiutant u nas na zawodach, Kacper Knapkiewicz, wielkie brawa! Paweł Jurecki, wielkie brawa! Grzegorz Ludwicki, wielkie brawa! Po nagrodę Best Battle Strongflex najlepszej pary 51. rundy Drift Open na torze w Miedzianej Górze zapraszam Mikołaja Zakrzewskiego i Jakuba Króla. Niesamowity pojedynek, którego byliśmy świadkami. Jakub Król jest z nami? Jest, oczywiście, że jest. Jakub Król, ubiegłoroczny zwycięzca całego cyklu Drift Open. Myślę, że jego obecność tutaj nikogo nie powinna dziwić. Best Battle, czy najlepsza para? Raz jeszcze wielkie brawa dla tych zawodników. Zdobywcą zaszczytnego 3. miejsca 51. rundy Drift Open w klasie Masters jest Krzysztof Romanowski. Wielkie brawa! I tak też zwycięzcą w najwyższej z klas 51. rundy Drift Open na torze w Miedzianej Górze jest zawodnik